19 października 1984 roku. Zwykła droga z Bydgoszczy do Warszawy. 3 osoby w starym Fiacie 125P wracają po mszy świętej. Nagle widzą sygnał milicyjnego radiowozu. Zatrzymują się. W samochodzie siedzi ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ma 37 lat, jest najsłynniejszym kapłanem w Polsce. Komuniści go nienawidzą, ludzie go kochają. Tego wieczoru umrze w męczarniach. Albo może nie tego wieczoru? Może wszystko było zupełnie inaczej niż nam mówili. Dzisiejsza historia to opowieść o zbrodni, która wstrząsnęła Polską. O morderstwie, które miało być końcem, a stało się początkiem. O śmierci, która miała przynieść porządek, a przyniosła chaos. Żeby zrozumieć tę historię, musimy wrócić do początku. Alfons Popiełuszko urodził się w 1947 roku w małej wsi Okopy na Podlasiu. Ojciec pracował w państwowym gospodarstwie rolnym, matka zajmowała się domem. Zwykła, uboga rodzina. Nikt nie spodziewał się, że ten chłopak zmieni historię Polski. W 1972 roku został księdzem. Dostał skierowanie do Warszawy, do kościoła świętego Stanisława Kostki, na Żoliborzu. Miał być zwykłym proboszczem w robotniczej dzielnicy, ale los chciał inaczej. Gdy w 1980 roku powstała Solidarność, ksiądz Jerzy zaczął odprawiać msze za ojczyznę. Każdego miesiąca przychodziły tysiące ludzi. Przywódcy związku, robotnicy, inteligencja, studenci. Wszyscy słuchali kazań, które brzmiały jak manifestacje wolności. Ksiądz mówił proste słowa, które wchodziły do serca. Zło dobrem zwyciężaj, nienawiść miłością, kłamstwo prawdą. Dla jednych był świętym, dla komunistów wrogiem publicznym numer 1. Ale czy rzeczywiście było tak prosto? Czy ksiądz Jerzy to był spontaniczny wróg władzy? Czy może wszystko było zaplanowane z góry? Istnieje teoria, która mówi coś zupełnie innego. Lipiec 1983 roku. Sekretne spotkanie w gabinecie generała Jaruzelskiego. Siedzi tam także generał Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych. Jaruzelski jest zły. Mówi o księdzu Popiełuszce. Zrób coś z nim, żeby przestał szczekać. Może wcale nie chodziło o zabicie księdza. Może plan był zupełnie inny. Kiszczak przyszedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Wojskowej Służby Wewnętrznej. Tam Sowieci uczyli go skomplikowanych gier. Nazywały się kombinacje operacyjne. Chodziło o to, żeby ludzie widzieli jedno, a prawda była zupełnie inna. Kiszczak miał pomysł. Nie zabijać księdza, ale go zwerbować. Zmusić do współpracy. Potem wysłać na studia do Rzymu. A wtedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miałoby agenta w samym Watykanie. Kiszczak mógłby się pochwalić przed Sowietami. Jego kariera poszłaby w górę. I tak zaczyna się operacja o kryptonimie Popiel. Jedyny cel – ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ale nie żeby go zabić, żeby go złamać i zwerbować. Do tej operacji potrzebni byli ludzie blisko księdza. I tu zaczyna się najciemniejsza część tej historii. Otóż według tej teorii ksiądz Jerzy był otoczony przez agentów. Ludzie, którym ufał, na których polegał, z którymi się przyjaźnił, donosili na niego. Waldemar Chrostowski, kierowca księdza. Człowiek, który jeździł z nim wszędzie, który znał wszystkie plany, wszystkie spotkania. Według tej teorii nie był przyjacielem księdza. Był agentem Służby Bezpieczeństwa zarejestrowanym do operacji Popiel. Ksiądz Andrzej Przekaziński, najlepszy przyjaciel księdza Jerzego. Człowiek, który później został dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, który ogłosił śmierć księdza w kościele, który płakał nad jego grobem. Według tej teorii on też był agentem. Ksiądz Tomasz Kaczmarek, który prowadził proces beatyfikacyjny księdza Jerzego, dzięki któremu ksiądz został błogosławionym. Według tej teorii także współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Wyobraźcie sobie ten dramat. Ksiądz Jerzy żyje w przekonaniu, że ma przyjaciół,
a ci przyjaciele każdego dnia piszą na niego raporty. Opowiadają, co robi, co mówi, z kim się spotyka. Ksiądz nie wie, że jest sam. Zupełnie sam. Agenci wokół księdza to tylko część planu. Drugi element to izolacja. Służba bezpieczeństwa zaczęła systematycznie odcinać księdza od wszystkich, którzy naprawdę go wspierali. Jedna z jego przyjaciółek była sędzią. Nieznani mężczyźni przyszli do niej w nocy. Powiedzieli: jeśli jeszcze raz spotkasz się z księdzem, zostaniesz zgwałcona, a potem zajmiemy się twoimi córkami. Kobieta była przerażona. Zerwała kontakt z księdzem. Nie wyjaśniła mu dlaczego. Ksiądz miał ochroniarza z zakładów imienia Hutników Huta Warszawa. Żona tego człowieka była stewardessą. Latała do Stanów Zjednoczonych, dostawała części pensji w dolarach. Nagle ją przeniesiono do pracy naziemnej. Powód: twój mąż robi problemy z tym popiełuszko. Napisz jedną notatkę o jednym spotkaniu, a wszystko się ułoży. Można sobie wyobrazić, jak ta kobieta namawiała męża: napisz tylko jedną notatkę. Jedną, a potem będziemy mieli spokój. Mężczyzna napisał. Gdy napisał pierwszą, zażądali drugiej, potem trzeciej. I tak człowiek, który miał chronić księdza, zaczął na niego donosić. Trzeci element planu to zniszczenie księdza w oczach innych kapłanów, szczególnie prymasa Józefa Glempa. Do prymasa każdego dnia przychodzili księża. Dziesiątki księży. Wszyscy mówili to samo o księdzu Jerzym. To człowiek zakłamany, ma kochanki, kradnie pieniądze z darów, tylko udaje świętego. To oszust. Wyobraźcie sobie sytuację prymasa. 10 osób, którym ufał, mówi mu to samo o jednym człowieku. Czy nie uwierzyłby? Prymas uwierzył. Zaczął wzywać księdza Jerzego do siebie. Krzyczał na niego: wyślę cię na wieś bez prawa głoszenia kazań. Zmuszę cię, żebyś się zmienił. Oszukujesz ludzi. Jesteś dwulicowy. Ksiądz Jerzy wychodził z tych spotkań w łzach. Spotykał się z przyjaciółmi, małżeństwem lekarskim przy ulicy Zajączka. Siadał na krzesełku i płakał. Łzy wielkości grochu. Pytał: dlaczego mój ojciec mi to robi? Dlaczego mówi o mnie takie straszne rzeczy, które są nieprawdziwe? Ksiądz nie rozumiał, że to gra, że wszyscy ci księża, którzy przychodzili do prymasa, to agenci służby bezpieczeństwa, że każde słowo było zaplanowane, że celem było doprowadzenie go do stanu całkowitego osamotnienia. I plan się udawał. Ksiądz Jerzy stawał się coraz bardziej samotny, coraz bardziej zmęczony. Przyjaciele go opuszczali, jedni ze strachu, inni, bo byli agentami. Prymas go nie wspierał. Był sam przeciwko całemu systemowi, ale wciąż nie chciał współpracować. Wciąż odprawiał msze za ojczyznę, wciąż mówił prawdę. Służba bezpieczeństwa uznała, że trzeba zaostrzyć metody. Zaczęły się prowokacje. W mieszkaniu księdza niemal codziennie znajdowano nowe podsłuchy. W żyrandolu, w zamku do drzwi, w innych miejscach. Ksiądz wiedział, że jest inwigilowany, ale nie wiedział, że również jego najbliżsi współpracownicy są agentami. 13 października 1984 roku. Nieudana próba porwania księdza po mszy w Gdańsku. Ksiądz uciekł. Ale służba bezpieczeństwa wiedziała, że następny raz się uda, bo następny raz pomocnikiem będzie Chrostowski. 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy jedzie do Bydgoszczy odprawić mszę. Normalnie jechałby z nim kierowca Jacek Lipiński, ale w ostatniej chwili Lipiński się wymówił. Jego miejsce zajął Chrostowski. Przypadek? Według tej teorii to nie był przypadek. Ksiądz odprawił mszę w kościele pod wezwaniem świętych braci męczenników Polski. Symboliczne. Wieczorem wsiadł do samochodu. Jechał z nim Chrostowski i Zbigniew Rowiński z parafii. Droga do Warszawy. Zwykła, znana trasa. Godzina 20. Miejscowość Górsk. Chrostowski widzi za sobą sygnał do zatrzymania.
Ksiądz mówi: jedź dalej, nie zatrzymuj się. Ale Chrostowski zatrzymuje samochód. Później powie, że się wystraszył. Ale według tej teorii to był element planu. Z milicyjnego radiowozu wysiadają 3 mężczyźni w skórzanych kurtkach. Kapitan Grzegorz Piotrowski, podporucznik Leszek Pękala, podporucznik Waldemar Chmielewski. Wciągają księdza do swojego samochodu. Rowiński ucieka w krzaki. Chrostowski zostaje podobno pobity, ale nie ma poważnych obrażeń. I tu zaczyna się największa zagadka. Chrostowski później opowiadał, że wyskoczył z jadącego samochodu, że cudem przeżył, że to był heroiczny czyn. Ale eksperci sprawdzili. Przy tej prędkości, na takiej drodze, skok byłby śmiertelny, a Chrostowski nie miał prawie żadnych obrażeń. Według tej teorii skok był wyreżyserowany. Chrostowski miał być świadkiem porwania. Miał przeżyć, żeby móc opowiedzieć, co się stało, ale nie miał wiedzieć, co będzie dalej. Co działo się z księdzem po porwaniu? Tu zaczynają się największe różnice między oficjalną wersją a alternatywną teorią. Oficjalna wersja mówi: ksiądz został tej samej nocy brutalnie zamordowany. Torturowali go kilka godzin. Potem związali i wrzucili do Wisły. Wszystko trwało 1 noc. Ale alternatywna teoria mówi coś innego. Według niej księdza nie mieli zabić od razu. Mieli go złamać i zmusić do współpracy. Plan był taki: kilka dni tortur, potem propozycja. Albo współpraca i wyjazd do Rzymu, albo śmierć. Ksiądz został przewieziony do bunkra Wojskowej Służby Wewnętrznej w Kazuniu. Tam przez kilka dni go torturowali. Nie żeby zabić, ale żeby złamać. Oficerowie z kontrwywiadu wojskowego robili to na zmianę. Dostarczano im jedzenie i alkohol. Teren był ochroniony przez Wojskową Służbę Wewnętrzną. Ale ksiądz się nie złamał. Nie chciał współpracować. Wolał umrzeć niż zostać agentem. I to było jego nieszczęście. 22 października ksiądz zaczął tracić siły. Potrzebował leków, które na co dzień brał na serce. 2 funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poszło do jego lekarki. Doktor była przerażona. Zażądali od niej informacji o lekach i dawkach. Powiedzieli: to sprawa bezpieczeństwa państwa. 25 października około południa ksiądz Jerzy Popiełuszko umiera. Może z wyczerpania, może dobili go, bo zobaczyli, że nie da się go zwerbować. Nie wiemy. Wiemy tylko, że tej nocy jego ciało zostało wrzucone do Wisły. Ale to nie koniec tej historii. Najważniejsza część dopiero się zaczyna, bo według tej teorii odnalezienie ciała to była kolejna inscenizacja. 26 października, dokładnie o godzinie 14, dzwoni telefon na biurko prokuratora wojewódzkiego Mariana Jęczmyka. Ktoś mówi: właśnie wyłowiliśmy ciało księdza Popiełuszki. Prokurator natychmiast wysyła swojego zastępcę Wiesława Merkla na miejsce. Merkel jedzie do Włocławka. Dociera nad Wisłę. Pyta: gdzie są zwłoki? Odpowiadają mu: nastąpiła pomyłka. Żadnych zwłok nie wyłowiono. Czy to możliwe? Czy można się pomylić w tak ważnej sprawie? Czy kierujący akcją oszalał? Czy prokurator Jęczmyk sobie to wymyślił? Według tej teorii to nie był błąd. To była inscenizacja. Ciało księdza zostało wyłowione wcześniej. Prawdopodobnie już 26 października rano. Zostało poddane pierwszym oględzinom przez ludzi Kiszczaka. Potem zostało ponownie wrzucone do wody. Kiszczak zastanawiał się, jak to wszystko wyreżyserować. Równocześnie trwa operacja Przeszukanie. Kilkuset ludzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Milicji szuka księdza. Przeczesują lasy, sprawdzają każdy dom, każdy budynek. Ludzie myślą, że ksiądz może jeszcze żyje, ale to fikcja. Kiszczak wie, gdzie jest ciało. 30 października Kiszczak osobiście przyjeżdża do Włocławka. Mówi do ludzi z akcji, że dzisiaj muszą się znaleźć zwłoki. I wtedy zaczyna się spektakl. Jedna grupa płetwonurków lokalizuje ciało w wodzie.
Druga grupa je wydobywa. Wszystko przed kamerami, przy świadkach, ale później, na procesie, członkowie pierwszej grupy zeznają nieprawdę. Mówią, że to oni wydobyli ciało. Dlaczego? Żeby dopasować ich zeznania do tego, co planował powiedzieć Piotrowski. Tego samego dnia, 30 października, w kościele świętego Stanisława Kostki czeka tysiące ludzi. Boją się, ale mają nadzieję. Może ksiądz żyje, może go znajdą. Nagle wchodzi ksiądz Andrzej Przekaziński. Jego głos drży. Mówi: właśnie wydobyli z nurtów Wisły zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Ludzie płaczą, krzyczą. Przekaziński mówi modlitwę: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Gdy dochodzi do słów: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nikt nie powtarza. Mówi sam. Powtarza głośniej: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kilka osób powtarza. Mówi po raz trzeci, jeszcze głośniej. Wtedy cały Kościół powtarza za nim. Przekaziński płacze. Łzy płyną po jego twarzy. Szlocha. Nie mógłby zagrać takiej sceny żaden aktor. To był autentyczny dramat. Przekaziński płakał szczerze, ale był agentem Służby Bezpieczeństwa. Donosił na swojego najlepszego przyjaciela, a teraz ogłaszał jego śmierć. Wyobraźcie sobie ten dramat. Człowiek, który kocha swojego przyjaciela, ale jednocześnie go zdradza. I teraz musi ogłosić jego śmierć, wiedząc, że część winy spadnie na niego. 23 października, a więc tydzień wcześniej, zostają aresztowani 3 sprawcy porwania: Piotrowski, Pękala, Chmielewski. Dzień później ich szef, pułkownik Adam Pietruszka. Społeczeństwo oddycha. Sprawcy zostali złapani. Będzie proces, będzie sprawiedliwość. Ale według tej teorii aresztowania to też był element spektaklu. Piotrowski, Pękala i Chmielewski zostali aresztowani 23 października. Ksiądz zostaje wrzucony do Wisły w nocy z 25 na 26 października, a więc w dniu, gdy ciało wrzucono do wody, ci 3 już siedzieli w areszcie. Kto więc dokończył dzieło? Kto wrzucił ciało do wody? Byli to inni ludzie, prawdopodobnie z wojskowej służby wewnętrznej. Ci, którzy księdza torturowali w bunkrze. Dlaczego więc Piotrowski, Pękala i Chmielewski milczeli? Dlaczego nie powiedzieli prawdy? Według tej teorii dostali obietnicę. Kiszczak miał do nich przyjść i powiedzieć: odegrajcie swoją rolę, przyznajcie się do winy, a ja wam pomogę. Dostaniecie skrócone wyroki. Wasze rodziny będą miały zapewnioną przyszłość. Pułkownik Pietruszka długo się opierał. Nie chciał brać winy na siebie, ale Kiszczak miał dla niego specjalną propozycję. Podobno powiedział: weź to na siebie, a zostaniesz generałem. Pietruszka w końcu się zgodził. Grudzień 1984 roku. Toruń. Proces, który obserwuje cały świat. Po raz pierwszy w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa staną przed sądem za morderstwo kapłana. To była inscenizacja. Wszystko zostało wyreżyserowane z góry. Chodziło o to, żeby pokazać, że system działa, że sprawcy zostali ukarani, że sprawiedliwość zwyciężyła. Kiszczak musiał także przygotować sędziów. Przewodniczącym składu był Artur Kujawa. Jego przygotowaniem zajął się osobiście szef Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pułkownik Zbigniew Pudysz. Nacisk wywarł też na sędziego Juranda Maciejewskiego. Ten później załamał się psychicznie. Zaczął pić. Zmarł na alkoholizm. Ale to nie wszystko. Adwokaci oskarżycieli posiłkowych Jan Olszewski, Edward Wende, Krzysztof Piesiewicz, Andrzej Grabiński byli podsłuchiwani. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chciało wiedzieć, jakie wnioski będą składać w sądzie, jak będą prowadzić obronę, żeby móc się przed nimi bronić. Prokurator wojewódzki w Toruniu
Marian Jęczmyk później zeznał: była zasadnicza różnica zdań między mną a prokuraturą generalną. Prokuratura generalna na skutek sugestii Służby Bezpieczeństwa forsowała jak najszybsze ukończenie śledztwa. Ja się sprzeciwiałem. Każda forma ukończenia postępowania w tak szybkim czasie nie była jego zakończeniem, lecz przerwaniem. Ale najtrudniejsza część planu dopiero się zaczynała. Kiszczak miał problem. Przygotował kombinację operacyjną, która miała obciążyć opozycję. Miał fałszywego świadka, który opowiadał nieprawdopodobną historię. Po porwaniu księdza do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zgłosił się człowiek o nazwisku Jan Zalewski. Opowiedział niesamowitą historię. Podobno miał przyjaciela, sekretarza biskupa w Białymstoku. Ten sekretarz miał powiedzieć: nie martwcie się o księdza Jerzego. Był kruchego zdrowia i tak by długo nie pożył. Ale jest pewna grupa ekstremistów z Solidarności i kilku kapłanów. Postanowili wykorzystać księdza. Wprowadzili w błąd kilku funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wmówili im, że wykonują tajną misję. I ci funkcjonariusze, myśląc, że działają na polecenie swoich szefów, porwali i zamordowali księdza. Historia brzmiała absurdalnie. Kto by w to uwierzył? Ale Kiszczak miał plan. Udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, Trybunie Ludu i Życiu Warszawy. Powiedział: mamy coraz więcej dowodów na to, że co prawda nasi ludzie księdza zamordowali, ale padli ofiarą intrygi. Niedługo przedstawimy tych, którzy naprawdę te zbrodnie wymyślili. To ludzie z Solidarności i kilku kapłanów. Mamy świadków, którzy to potwierdzą. Plan Kiszczaka był genialny. Jaruzelski kilka miesięcy wcześniej ogłosił amnestię. Setki działaczy Solidarności wyszło z więzień. Ludzie myśleli, że władza wyciąga rękę do opozycji, że zaczyna się nowa era. A teraz miało się okazać, że opozycja knuje potężną intrygę, że jest gotowa zamordować kapłana, żeby obciążyć władzę, że amnestia była błędem, że nie można ufać Solidarności. Kiszczak przygotowywał się do wprowadzenia stanu wojennego numer 2. Jednostki wojskowe w pogotowiu. Zmotoryzowane obwody milicji obywatelskiej gotowe do akcji. Tysiące funkcjonariuszy na ulicach. Według planu pogrzeb miał być początkiem rewolucji. 1 milion ludzi w Warszawie. Protesty w całym kraju. Władza miała podstawę do siłowej rozprawy z opozycją. Kiszczak miał wszystko pod kontrolą. Ale wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. 2 listopada 1984 roku. Dzień przed pogrzebem księdza Jerzego. Według tej teorii dochodzi do sekretnego spotkania, które zmienia historię Polski. Spotykają się ludzie, którzy oficjalnie są wrogami. Jaruzelski, Kiszczak, Rakowski z jednej strony. Geremek i Mazowiecki z drugiej strony. Podobno dochodzą do porozumienia. Ustalenia: tajemnica śmierci księdza Popiełuszki kończy się na 4 skazanych. Nikt więcej nie poniesie odpowiedzialności. Nie będzie śledztwa w kierunku wyższych szczebli. Nie będzie obciążania opozycji. Od tego momentu zaczyna się budowa nowego systemu, podział władzy, przygotowania do okrągłego stołu. Kombinacja operacyjna Kiszczaka miała doprowadzić do stanu wojennego numer 2, do totalnej rozprawy z opozycją. Ale elity z obu stron zdecydowały inaczej. Lepiej się dogadać niż się bić. 3 listopada pogrzeb księdza Jerzego. 1 milion ludzi na ulicach Warszawy, ale nie ma rewolucji. Wszystko przebiega spokojnie. Władza nie wprowadza stanu wojennego. Ludzie się rozchodzą. Kiszczak nie domknął swojej kombinacji operacyjnej. Nie wykorzystał śmierci księdza do rozprawy z opozycją. Ale byli ludzie, którzy znali szczegóły planu, którzy wiedzieli za dużo. Kilka dni po pogrzebie pułkownik Trafalski i major Piątek z Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy słuchali zeznań Jana Zalewskiego, giną w wypadku samochodowym. Ciężarówka ze żwirem zajeżdża im drogę.
Giną na miejscu. Przypadek? Według tej teorii to nie był przypadek. To byli pierwsi z wielu ludzi, którzy zginęli, bo za dużo wiedzieli. Według tej teorii obrady Okrągłego Stołu to było kolejne reality show. Wszystko, co ważne, zostało ustalone wcześniej. 2 listopada 1984 roku, dzień przed pogrzebem księdza. Podział władzy, zasady gry, zakończenie sprawy Popiełuszki na 4 skazanych. Kiszczak osiągnął część swoich celów. Udowodnił, że system może skazać własnych funkcjonariuszy, że sprawiedliwość działa. Oddalił podejrzenia od kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uniknął społecznych zamieszek. Ale zapłacił za to cenę. Musiał poświęcić 4 swoich ludzi, choć dotrzymał obietnic. Piotrowski dostał 25 lat, ale wyszedł po 15. Pozostali jeszcze wcześniej. Kiszczak 2-krotnie bezprawnie zastosował złagodzenie kar. Obietnica została dotrzymana. Rodziny skazanych dostały wsparcie finansowe. Piotrowski, Pękala, Chmielewski i Pietruszka, u każdego z nich pojawił się nagle majątek. Trudny do zdefiniowania, ale wyraźny. Ich sytuacja finansowa bardzo się poprawiła. Gratyfikacja za milczenie? Nie wiemy, ale fakty są fakty. Kiszczak miał jeszcze jeden problem. Rodziny skazanych mogły zacząć mówić. Szczególnie Rosa Pietruszka, żona pułkownika Adama Pietruszki. Rozumiała, że jej mąż został kozłem ofiarnym, że wziął winę na siebie, żeby uchronić wyższych. Dlatego Kiszczak rozkazał wszcząć 3 potężne operacje. Teresa, Trawa, Robot. Nie miały sobie równych w historii bloku wschodniego. Oddelegowano do nich dziesiątki oficerów i agentów Służby Bezpieczeństwa. Celem było totalne obserwowanie rodzin skazanych. Gdy Rosa Pietruszka informowała przyjaciółkę ze Szczecina, że do niej jedzie, żeby porozmawiać o sprawie, to zanim dojechała, w mieszkaniu przyjaciółki były już podsłuchy i ukryte kamery. Rosa wiedziała, że jest inwigilowana. Ze swoim synem Jarosławem rozmawiali tylko wtedy, gdy leciała woda do wanny albo gdy było włączone głośno radio. I tak byli podsłuchiwani. Intensywność zakładanych podsłuchów podczas ich nieobecności była ogromna. Rosa złożyła formalną skargę na inwigilację. Co zrobił Kiszczak? Napisał raport, w którym Rosa została przedstawiona jako oszustka, która zmyśla włamanie do mieszkania. Przygotował plan propagandowy. Gdyby Rosa zaczęła mówić publicznie, rzecznik prasowy rządu miał ją zdyskredytować. Operacje Teresa, Trawa i Robot trwały do wiosny 1990 roku. 1,5 roku w wolnej Polsce. Dlaczego? Bo nowa władza także nie była zainteresowana wyjaśnieniem sprawy. Śmierć księdza Popiełuszki to zbrodnia założycielska III Rzeczypospolitej. Na kanwie tej zbrodni wyrosły wszystkie późniejsze pakty, układy i kompromisy. Dlatego nikt nie chciał prawdy, ani komuniści, ani opozycja. Komuniści nie chcieli, bo prawda obciążyłaby Kiszczaka i Jaruzelskiego. Opozycja nie chciała, bo prawda pokazałaby, że dogadała się z mordercami, że przyszła do władzy dzięki krwawemu kompromisowi. Wszyscy mieli interes w tym, żeby sprawa zakończyła się na 4 skazanych. I tak się stało. Piotrowski, Pękala, Chmielewski i Pietruszka zostali skazani. Poszli do więzienia. Wyszli wcześniej, niż miały mówić wyroki. Przez lata różni ludzie próbowali dotrzeć do prawdy. I za każdym razem ktoś im w tym przeszkadzał. Prokurator Andrzej Witkowski prowadził śledztwo w sprawie księdza Popiełuszki przez prawie 20 lat. 2-krotnie był blisko przełomu i 2-krotnie mu je odebrano. Pierwsza próba. Lata 1995-2004. Witkowski dotarł do informacji, że za grupą Piotrowskiego, która porwała księdza, jechało 6 oficerów Wojskowej Służby Wewnętrznej. W 2 samochodach. Oficerowie z Bydgoszczy. 3 z nich było gotowych zeznawać. Powiedzieli: opowiemy, jak to naprawdę było.
Ale niech pan pokaże, że ktoś za panem stoi, że nie jest pan sam, że nie jest pan Don Kichotem, który idzie z motyką na słońce. Witkowski poszedł do swojego szefa, ministra sprawiedliwości Chrzanowskiego. Powiedział: panie ministrze, jesteśmy u progu dokonania wielkiego odkrycia. Mamy 6 świadków, o których nikt nie wie. Świadków obecnych na miejscu zbrodni. Co zrobił minister? Odebrał Witkowskiemu śledztwo. Witkowski był w szoku. Zrozumiał, że wolna Polska wcale nie jest zainteresowana odkryciem prawdy. Więcej, bardzo się jej boi. Śledztwo zamarło na 10 lat. W międzyczasie zginęły dowody. Zniknęły dokumenty. Wszystko, do czego dotarł zespół Witkowskiego, nagle się zgubiło. Druga próba. Lata 2001-2004. Powstał Instytut Pamięci Narodowej. Witkowski wrócił do śledztwa. Zaczął od początku. Pracował niezwykle intensywnie. Chciał postawić przed sądem generała Jaruzelskiego, generała Kiszczaka, kilku ministrów sprawiedliwości z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Chciał także rozpocząć śledztwa dotyczące agentury w Kościele. Miał dowody na to, że dziesiątki księży współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa. Szef Instytutu Pamięci Narodowej Leon Kieres i jego zastępca profesor Kuleszy powiedzieli: to za dużo, panie prokuratorze. Ponownie odebrali mu śledztwo. Podzielili je na kilka części. Rozrzucili po różnych agendach Instytutu Pamięci Narodowej. 2007 rok. Witkowski miał ostatnią nadzieję. Jarosław Kaczyński wrócił do władzy. Witkowski poszedł do niego przez kuzyna Kaczyńskiego, Konrada Tomaszewskiego. Spotkanie na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński powiedział: panie prokuratorze, oszukiwano mnie na pana temat. Wiem, że jest pan porządnym człowiekiem, uczciwym człowiekiem, wybitnym profesjonalistą. Tylko pan może to wyjaśnić. Obiecuję panu, w tym roku wróci pan do swojego śledztwa. Miesiąc później wybuchła afera gruntowa. Platforma Obywatelska przejęła władzę. Witkowski był zdruzgotany. Rozumiał, że ludzie związani z Donaldem Tuskiem nigdy nie będą zainteresowani wyjaśnieniem sprawy. Musieliby wyjaśnić całe brudne korzenie III Rzeczypospolitej, a sami stanowili ich część. 2015 rok. Prawo i Sprawiedliwość znowu wróciło do władzy. Witkowski miał ostatnią nadzieję. Jego przyjaciel, ksiądz Stanisław Małkowski, był także przyjacielem Kaczyńskiego. Poszedł do niego. Poszedł także do prezydenta Andrzeja Dudy, do premier Beaty Szydło, do ministra Zbigniewa Ziobry. Wszyscy mówili to samo. Przywrócilibyśmy tę sprawę prokuratorowi Witkowskiemu, ale docierają do nas kapłani, którzy mówią, że to zaszkodzi procesowi kanonizacyjnemu, że najpierw musi zostać zakończona kanonizacja księdza Jerzego, a dopiero potem prokurator Witkowski dokończy swoje śledztwo. Problem był jeden. Nikt nie wiedział, kiedy będzie kanonizacja. Może za rok, a może za 200 lat. To była gra na zwłokę. Kto namawiał hierarchów Kościoła do blokowania śledztwa? Dlaczego ta sprawa przez tyle lat nie mogła zostać rozwiązana? Witkowski w geście protestu i rozpaczy odszedł w stan spoczynku. Czekał 20 lat na to, że prawica wróci do władzy. A gdy wróciła, okazało się, że też nie chce prawdy. Dzisiaj, 40 lat po śmierci księdza Jerzego, śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Dokumenty pozostają utajnione. Gdyby sprawę skierować do sądu, poznalibyście nagrania rozmów z okrągłego stołu. Usłyszelibyście, jak Mazowiecki rozmawiał z Kiszczakiem, jak Geremek dogadywał się z Jaruzelskim. Poznalibyście dokumenty z operacji Teresa, Trawa i Robot. Dziesiątki innych dowodów. Ale śledztwo trwa, a to oznacza, że wszystko jest objęte klauzulą tajności. Prawda nie może wyjść na światło dzienne. Gdyby sprawę umorzyć, dokumenty stałyby się publiczne, ale wtedy poznalibyście prawdę o tym, czym naprawdę była III Rzeczpospolita,
Jak na kanwie tej zbrodni wyrosły różne pakty, układy, naciski i szantaże. Dlatego wszyscy mają interes w tym, żeby sprawa była wiecznie prowadzona, ale nigdy nie zakończona. Ludzie z różnych stron, których wiele dzieli, ale łączy jedno. Ta sprawa nie może być wyjaśniona. Według tej teorii proces beatyfikacyjny księdza Jerzego też był skażony. Ksiądz Tomasz Kaczmarek, który był postulatorem procesu, wielokrotnie krytykował prokuratora Witkowskiego. Mówił, że to mitoman, że wymyśla sobie. Próbował zablokować śledztwo. Później okazało się, że ksiądz Kaczmarek też był agentem Służby Bezpieczeństwa. Człowiek, który odpowiadał za beatyfikację ofiary, współpracował ze służbą, która tę ofiarę zamordowała. Wyobraźcie sobie skalę tego dramatu. 6 czerwca 2010 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje beatyfikowany. Błogosławiony Kościoła katolickiego. Męczennik za wiarę. Ale czy proces beatyfikacyjny oparty był na prawdzie czy kłamstwie? Dzisiaj grób błogosławionego Jerzego odwiedza rocznie 300 000 ludzi. Ludzie się modlą, palą znicze, proszą o wstawiennictwo. Czy wiedzą, jak naprawdę zginął ich święty? Pozostają pytania, na które nikt nie odpowiedział. Co naprawdę się wydarzyło w październiku 1984 roku? Kto wydał rozkaz zabicia? Ile osób z otoczenia księdza rzeczywiście współpracowało ze Służbą Bezpieczeństwa? Dlaczego kolejne rządy blokowały wyjaśnienie sprawy? Teoria, którą dziś poznaliście, zakłada wieloletnią operację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sterowaną przez Kiszczaka. Krąg agentów wokół księdza. Kombinację operacyjną mającą obciążyć Solidarność. Tajne porozumienie elit w listopadzie 1984 roku. Świadome blokowanie prawdy przez wszystkie ekipy rządzące. Teoria oficjalna mówi inaczej. Grupa fanatycznych funkcjonariuszy działających na własną rękę została skazana. Sprawiedliwość zwyciężyła. Prawda wyszła na jaw. Która teoria jest prawdziwa? Nie wiemy. Może nigdy się nie dowiemy. 40 lat po tragedii świadkowie milczą lub już nie żyją. Dokumenty są utajnione. Śledztwo trwa, ale nikt nie wie, kiedy się skończy. Jedno jest pewne. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zapłacił najwyższą cenę za wierność swoim ideałom, niezależnie od tego, kto go zabił i dlaczego. 37 lat życia, męczeńska śmierć, wieczna pamięć i pytania, które wciąż czekają na odpowiedź. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę? Czas pokaże. Ale jedna rzecz jest pewna, sprawa księdza Jerzego Popiełuszki to nie tylko historia z przeszłości. To klucz do zrozumienia współczesnej Polski. Do zrozumienia tego, na jakich fundamentach została zbudowana nasza demokracja. Odpowiedź na te pytania może zmienić wszystko, co myślimy o naszej historii. Dlatego tak wielu ludzi nie chce tej prawdy. Dlatego tak bardzo się jej boją. Ale może właśnie dlatego warto jej szukać.